Cześć! Witamy po raz 41. Plaża Melo-Libon ponoć uchodzi za najładniejszą plażę północnej Francji. Nie tylko jej szerokość, czy wręcz dziewicze krajobrazy wydm przyciągają uwagę. Plaża ta ma znaczenie historyczne. Kryje i odkrywa wiele fascynujących miejsc. I to właśnie historia przyciąga turystów do leżącego nad nią miasta, do Dunkierki. Dwa lata po wojnie, 4 marca 1947 roku, Francja i Wielka Brytania podpisały w Dunkierce traktat o stałej wzajemnej pomocy na wypadek ewentualnej kolejnej agresji niemieckiej. Był to pierwszy tego typu traktat o bezpieczeństwie w Europie po II wojnie światowej. 17 marca 1948 roku został rozszerzony o kraje Beneluxu, zwanym traktatem brukselskim. Jeżeli jesteście ciekawi tego miejsca, pozostańcie z nami. Słuchajcie, mamy dla Was taki magnesik. Warunek: weźcie udział w naszym konkursie. We szczegóły konkursu na naszej stronie na Facebooku. Ale to nie będzie takie proste. Żeby go zdobyć, trzeba obejrzeć film i gdzieś będzie zawarte pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na Facebooku. Kto pierwszy, ten lepszy. Powodzenia! Od tego odcinka postaramy się przywozić dla Was jakiś magnesik czy inną pamiątkę z naszych wycieczek. Tak więc bądźcie czujni również w przyszłych odcinkach. Trudnych pytań w konkursach nie będziemy zadawać, bez obaw. Muzeum Operacji Dynamo w Dunkierce to właściwie punkt obowiązkowy zwiedzania miasta. Ekspozycje praktycznie automatycznie pobudzają naszą wyobraźnię z tamtych czasów, co chyba jeszcze bardziej pomaga wczuć się w historię tego miejsca. Zanim przyjedziecie do Dunkierki, proponujemy Wam najpierw obejrzeć słynny film Dunkierka z 2017 roku. Jego wcześniejsze obejrzenie z pewnością ułatwi Wam zarówno zrozumienie całej akcji, jak i pomoc w zwiedzaniu. Film zdobył bardzo pozytywne recenzje krytyków. Zdobył aż 3 Oscary za montaż, dźwięk oraz montaż dźwięku. Co prawda Christopher Nolan nie zdobył statuetki za reżyserię, ale powód do radości i dumy miał z pewnością. W ciągu 9 miesięcy od premiery film zarobił ponad $527 milionów przy budżecie wynoszącym $100 milionów, a więc sukces. Znawcom tematu Operacji Dynamo zapewne nie musimy niczego opowiadać, a niewtajemniczonym, są tacy? Niewtajemniczeni muszą wiedzieć, że cała akcja była ewakuacją brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego oraz wojsk francuskich i belgijskich z Dunkierki do Wielkiej Brytanii. W akcji uczestniczyły także oddziały polskie i holenderskie. Uratowano wtedy ponad 338 tysięcy żołnierzy. I choć początkowo wydawałoby się, że ewakuacja była jedną wielką porażką i wstydem, zapisała się w historii jako zwycięstwo. Ale o tym to już musicie sobie poczytać, ewentualnie obejrzeć wspomniany film. My nie będziemy w tym miejscu robić z siebie znawców, którymi nie jesteśmy. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że w Dunkierce nie ma zbyt wiele atrakcji, ale to jednak mylna myśl. Możecie odwiedzić Muzeum Portowe,
Wszak port w Dunkierce to trzeci po Marsylii i Havre największy port francuski. Swego czasu port był popularnym celem przepraw polskich emigrantów do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Miłośnicy sztuki mogą wybrać się do Muzeum Sztuk Pięknych. Jest też latarnia. Jednak z tego co nam wiadomo, można na nią wejść ponoć tylko raz w tygodniu, w niedzielę i otwarta jest zaledwie przez 2 godziny. Odsłonięcie pomnika Klepsydra zbiegło się z premierą wspomnianego przez nas filmu Dunkierka. Znajduje się on tuż obok Muzeum Operacji Dynamo. Jakby ktoś szukał darmowego Wi-Fi, to tam ponoć jest to możliwe. To, co teraz widzicie, to część fortyfikacji obronnej miasta. Kolejna karta historii, ale i doskonały punkt, z którego są piękne widoki na okolice. Prawda, że patrząc na te widoki z miejsca nasuwają się kadry z filmu? Zdecydowanie, ale chyba najbardziej odczuwalne jest to na plaży. No to wracamy w okolice plaży. Czas coś zjeść. Po drodze mijamy pomnik pamięci pilotów, marynarzy i pozostałych żołnierzy, którzy poświęcili się w batalii w 1940 roku w Dunkierce. Zamówiliśmy sobie tatara z frytkami, z sałatką. Oczywiście z francuskiej wołowiny. Możemy sobie sami ją skomponować. A do kompozycji na talerzach mamy szalotkę, marynowane kapary i sos tartar. Troszkę niedopasowany do posiłku był nasz drink, ale kiedy szukaliśmy czegoś do picia w menu, ta nazwa brzmiała najbardziej po francusku. Ważne, że cenowo było bardzo przystępnie i smacznie. To prawda. Jesteśmy na plaży w Dunkierce, gdzie odbywała się słynna operacja Dynamo. I kręcono tutaj również film o takiej samej nazwie, Dunkierka. A pytanie do Was, kto był reżyserem tegoż oto filmu? Proste. Kto jest reżyserem tego filmu? Już wszystko będziemy wiedzieć. Na naszej stronie na Facebooku znajdziecie przypięty post konkursowy. Pierwsza osoba, która w komentarzach da prawidłową odpowiedź, otrzyma magnes.
A w to miejsce możecie dotrzeć plażą lub bulwarem. Zajmie Wam to ponad godzinę spaceru. Możecie też podjechać samochodem. Na miejscu nie ma żadnych opłat parkingowych. Więc możecie tutaj spędzić tyle czasu, na ile będziecie mieć ochotę. Fort zbudowano pod koniec XIX wieku. Tuż po wojnie francusko-pruskiej. Jego zbudowanie miało na celu ochronę kanału na wschód od Dunkierki. Zainstalowano działa, a na przestrzeni lat kilkakrotnie modyfikowano, by je wzmocnić. Żeby tutaj dotrzeć, cofamy się nieco z Dunkierki w stronę granicy z Belgią. W tym samym czasie zbudowano Fort de Dion. Znajduje się on od tego fortu około 1 km w głąb lądu. Oba obiekty były połączone linią kolejową i miały uniemożliwić wrogom dotarciu z lądu na Wydmę. W czasie I wojny światowej fort był schronieniem dla ludności cywilnej. Natomiast podczas II wojny światowej przywrócony i zmodernizowany przez Niemców do użytku. Stanowił niemiecką linię obrony. My pozostajemy jednak w forcie Lefencourt. Te obsuwające się do morza w wyniku erozji fundamentów bunkry są również ciekawe. A zmieniające się ciągle graffiti dodają jedynie większej atrakcyjności. Warto przedostać się także na tyły bunkrów. Czeka Was niezbyt męcząca wspinaczka i przecieranie przez wzniesienia i zarośla, ale chyba warto się poświęcić. No to jeszcze krótka chwila wytchnienia. Zaraz poszukamy w centrum miasta jakiegoś baru z kawusią i będziemy kończyć dzisiejszą wycieczkę. A spacerując dalej, znajdziecie wrak brytyjskiego parowca Crested Eagle, który został zbombardowany przez niemieckie samoloty podczas operacji Dynamo. Przywoził 600 osób, a ponad połowa mężczyzn została poparzona lub utonęła. Wrak jest nadal widoczny podczas odpływu. Jean Barch, syna prostego rybaka, zaciągając się w XVII wieku do marynarki holenderskiej, a później francuskiej, stał się niejako symbolem Dunkierki. W trakcie działań floty wyróżniał się swymi działaniami. Jednak ze względu na niskie pochodzenie nie mógł dowodzić w marynarce. Szybko jednak ten los się odmienił. Od porucznika awansował na kapitana, aż w końcu do admirała. Król Francji, Ludwik XIV, nadał mu nawet tytuł szlachecki. A z 2 związków małżeńskich miał aż 14 dzieci. Pochowany został na cmentarzu tego kościoła świętego Eligiusza. Jeszcze mała słodka uczta. Francuskie słodkości. Kawa. I do domu. Tak jest. I do domu. Do Dunkierki warto się wybrać między styczniem a kwietniem, bowiem każdego roku odbywa się ponad 2-miesięczny karnawał. Rządzą wtedy najróżniejsze stroje, parady, a przede wszystkim taniec i muzyka. Kulinarnie rządzą śledzie, naleśniki i bardzo popularna we Francji zupa cebulowa.
Jednym z największych wydarzeń karnawału jest rzucanie śledziami z balkonu przez burmistrza miasta. Natomiast złapanie przez osoby z tłumu takiego śledzia równa się nie tylko możliwości jego zjedzenia, ale i pełnego rodzaju dumy z samego faktu złapania go. No, to na tyle.